A może mielibyście ochotę zajrzeć do genomu nowego koronawirusa i zobaczyć, co tam w nim siedzi? Okazuje się, że przy pomocy narzędzi i danych dostępnych za darmo w internecie można całkiem nieźle pobawić się w genetykę i wirusologię. To co, siadamy do roboty? Naszą przygodę z danymi genetycznymi podzielimy sobie na dwie części. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można znaleźć w internecie sekwencję genetyczną w zasadzie dowolnego organizmu i jak można zacząć próbować ją rozumieć. Co tam jest ukryte w tych kolejnych literkach. A co tam jest ukryte? No, białka. Przepisy na białka. I to zrobimy w tym odcinku, a w następnym pokażę Wam, w jaki sposób można próbować rozumieć sekwencję tych aminokwasów składających się na białka, o czym za chwilę, i jak można zrozumieć, co te białka robią. To będzie troszeczkę trudniejsze i większość roboty odwalimy tak naprawdę w tym odcinku. Bo co będziemy robić? Wyjdziemy od sekwencji genetycznej. Po drodze przypomnimy sobie zresztą podstawy genetyki, natomiast jeżeli macie ochotę, to takie elementy tego wszystkiego opowiadam w innym filmie z tej części poświęconym wirusom jako takim. Tam też przypominam mniej więcej, jak działa genetyka na poziomie molekularnym. Tak czy inaczej, co nam jest potrzebne na początek? Potrzebny nam jest genom organizmu, który chcemy zanalizować. Będę siedział z Wami i pokazywał Wam, w jaki sposób ja bawię się tego typu danymi, a Wy możecie razem ze mną robić to równolegle, jeżeli macie ochotę. Jest wiele miejsc w internecie, gdzie można znaleźć normalnie zapisane literka po literce genomy organizmów. Jednym z takich miejsc jest strona NCBI, National Center for Biotechnology Information. NCBI to jest gigantyczna baza danych. Tam znajdziecie bardzo dużo rzeczy związanych w jakikolwiek sposób z medycyną, biotechnologią. Tam są artykuły naukowe. Częścią tego jest tak zwany PubMed, gdzie znajdują się informacje o artykułach naukowych, a czasami i one same. Tak czy inaczej, tutaj z wszystkich baz danych, które są, nas będzie interesowała sekcja Genomes and Maps, genomy i mapy, i tam znajduje się niewinnie nazwana Nucleotide Database. To są bazy danych sekwencji nukleotydów, bo to nas w tym momencie interesuje. I tutaj w tym okienku możemy wpisać w zasadzie cokolwiek. Spójrzmy na przykład proste słowo human. Wpisaliśmy human i co mamy do dyspozycji? No, mamy na przykład coś takiego jak pełne DNA, wszystkie 21 chromosomów tych podstawowych genomu ludzkiego możemy sobie ściągnąć, 33 miliony par zasad. Aha, nie, tu mamy chromosom 21Q, przepraszam, ale jeżeli poszperać, to możemy tam znaleźć najrozmaitsze inne sekwencje. Jeżeli sobie chcemy, możemy tutaj wpisać mouse. Zobaczymy, co nam się tutaj znajdzie. Mouse DNA sequence. Tu mamy kompletną sekwencję jakiegoś fragmentu chromosomu. Możemy to potem sortować wielkością. Tak czy inaczej, nas w tym momencie interesuje koronawirus. I pierwszy z wyników, który mamy, to jest koronawirus byczy, pełny genom. 31 000 zasad. Następny mamy koronawirus SARS, który nas w tym momencie nie interesuje. Możemy wpisać dokładniej SARS-CoV-2, jeżeli mamy ochotę, nie przeszukiwać tego. No i proszę bardzo, to jest ten nasz, którego szukamy, bo to jest SARS-CoV-2. Reference genome to jest taki punkt wyjścia do dalszych genomów. To jest jeden z takich najwcześniejszych izolatów, czyli najwcześniejszych wyizolowanych i zsekwencjonowanych wirusów. To jest jeszcze taka wersja szczep z Wuhan. No i to jest nasz punkt wyjścia. Cóż uzyskamy, kiedy klikniemy na taką informację o takim genomie? No to na początku mamy różnego typu takie informacje, kto go opisał, gdzie to zostało pierwotnie opublikowane, kiedy, komentarze, ale tak naprawdę cała zabawa zaczyna się w tym miejscu. Tutaj mamy completeness, full length, czyli to jest pełen, jakby 100% długości tego genomu. Jakby się ktoś zastanawiał, 29 903 zasady, czyli no literki. Tak? Chwilę powiemy o tym, co to są za
literki. I to jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to jest lista już konkretnych genów, a nawet już przetłumaczona na konkretne białka. Teraz przypomnijmy sobie szybciutko, żeby dla szybkiej orientacji, a jeżeli ktoś potrzebuje spokojniejszego wyjaśnienia, to odsyłam do filmu pierwszego. Zapis informacji genetycznej jak się następuje. No, mamy pewną cząstkę materiału genetycznego i na niej są kolejne nukleotydy. Nukleotydy występują w 4 podstawowych rodzajach. W przypadku DNA określa się je literkami A, C, T i G, ACTG. I cały zapis informacji genetycznej jest przy pomocy tych 4 literek. DNA jest w komórkach kopiowane na RNA i to jest dokładnie ta sama informacja, przy czym T zostaje zamienione na U. To jest chemicznie zamiast tyminy, która jest w DNA, jest uracyl, który jest w RNA, ale to jest ta sama informacja genetyczna. Więc tak naprawdę to, co znajdziemy niżej na dole, to jest właśnie to. Od pierwszej do ostatniej po prostu literka za literką. A, T, T, A, G, G, T, T i tak dalej, aż do literki 29 900 parędziesiąt. Krótko mówiąc, to jest właśnie to. To jest genom naszego nowego koronawirusa. I teraz jak go odczytać? Co się w tym wszystkim mieści? No więc następnym krokiem, kiedy już mamy taką cząsteczkę, jest zbudowanie na jej podstawie białek. I to się dokonuje we wszystkich organizmach żywych w takich maszynkach komórkowych, które nazywają się rybosomy. I co robią rybosomy? Rybosomy przyporządkowują każdej trójce kolejnych zasad jeden aminokwas, czyli każdej trójce odpowiada jeden aminokwas. To są fundamenty genetyki. Co się więc dzieje? Sekwencja nukleotydów w DNA, czy właściwie w tym wypadku już w RNA, zostaje przetłumaczona, stąd ten etap to translacja, przetłumaczona na sekwencję aminokwasów. A co się z takiego długiego ciągu aminokwasów składa? Białko. Powstaje więc jakieś białko. 3 literki, jeden aminokwas, 3 kolejny aminokwas. Czyli gdybyśmy chcieli od samego początku to czytać, to mielibyśmy ATT, to byłby jakiś aminokwas. Potem AAA, jakiś aminokwas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w praniu, zaraz Wam pokażę. Tak czy inaczej, taka jest najogólniej logika informacji genetycznej. 3 literki, 3 nukleotydy, tak zwany kodon, odpowiadają jakiemuś aminokwasowi. Ale można by zadać pytanie, gdzie zacząć, gdzie skończyć? Czy to wszystko z całej tej nici powstanie jeden wielki, gigantyczny, długi twór złożony z aminokwasów, takie jedno gigantyczne białko? Otóż nie. Oprócz tych informacji jest też jeszcze informacja o początku i końcu. I w tym momencie siadamy już do konkretnie sposobu tłumaczenia tego na instrukcję dla rybosomu. Takim niezbyt przyjemnym, tabelarycznym sposobem można to przedstawić w taki oto sposób. To jest taka typowa tablica kodonów, czyli przypuśćmy, w jakimś segmencie DNA, w jakimś segmencie, w tym momencie mamy już U, czyli w jakimś segmencie RNA mamy UUU. Czyli jeżeli do rybosomu trafi nitka i w tym miejscu będzie UUU, to rybosom będzie wiedział, że następnym aminokwasem jest fenyloalanina. Jeżeli tam będzie ACU, to będzie to treonina. Mamy ogólnie 20 aminokwasów do wyboru. Ale zwróćcie uwagę, że mamy też tutaj 3 takie kodony UAA, UGA i UAG, podpisane koniec translacji. To jest sygnał dla rybosomu, tutaj kończymy. Gdzie natomiast się zaczyna? W tej tablicy to nie jest zaznaczone, ale na sekwencji AUG. To jest taka ciekawa sytuacja. Sekwencja AUG odpowiada 2 rzeczom i to już nieco lepiej będzie widać na tej ilustracji. Odpowiada zarówno początkowi, jak i aminokwasowi o nazwie metionina. Nawiasem mówiąc, sposób czytania tego typu jest bardzo fajny, bardzo wygodny. 3 kolejne literki zaczynamy licząc od środka. Przypuśćmy, że chciałbym poznać sekwencję, dowiedzieć się, co oznacza sekwencja AAA. Zaczynam od środka, czyli pierwszy z aminokwasów, pierwszy z nukleotydów to jest A. Następny, szukam, następny to jest A. Następny to jest A, to jest lizyna. Przypuśćmy, że chcę GAG, to będzie G, A, G, glutaminian. UUG, leucyna. Nie wiem, UCA, seryna. No i te 4 specjalne kodony
Te trzy, jak już powiedziałem wcześniej, to są trzy różne kodony stop. One wszystkie robią dokładnie to samo. Zatrzymują translację, czyli jeżeli gdzieś w tej sekwencji znajdzie się UAA, albo UAG, albo UGA, to w tym momencie rybosom przerywa, ucina i tu się kończy. Natomiast z tym kodonem start jest o tyle dziwna sytuacja, że on jednocześnie koduje aminokwas zwany metioniną, co oznacza, że jeżeli w jakimś miejscu genomu pojawi się AUG, to tam zacznie powstawać nowe białko, ale jednocześnie powstanie tam pierwszy aminokwas metionina, co ma taki skutek, że wszystkie białka zaczynają się od aminokwasu metioniny. Istnieje nawet taki specjalny szlak w komórkach, który te metioniny czasami obcina. To jest tak powszechny, to jest taka śmieszna sytuacja. Wszystkie białka zaczynają się tak naprawdę od metioniny. Ona czasami później zostaje ucięta, czasami nie. Ok, czyli to jest jakby nasz język. To jest, można by powiedzieć, to jest język, którym posługują się rybosomy, odczytując informację zawartą w RNA. No to cóż, spróbujmy przyjrzeć się teraz temu genomowi naszego koronawirusa i spróbować go rozczytać. Są do tego aplikacje, ale na razie spróbujemy to zrobić ręcznie. I obiecałem, że w tych filmach będę Wam troszeczkę pokazywał nie tylko te strony internetowe, ale też sposoby, jakimi ja robię te rzeczy dla Was, więc przeprowadzę Was też krok po kroku przez to, w jaki sposób to uprościć. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że ta sekwencja ma spację, że ma cyferki. Co więc robimy? Kopiujemy ją i wklejamy ją do jakiegoś Waszego ulubionego programu do edycji tekstu. Ja mam tutaj na tym laptopie starego Worda, którego dostałem razem z tym systemem. Wklejam go do środka. I co by trzeba w tym momencie zrobić? No, trzeba by usunąć wszystkie spacje, posklejać to ze sobą i usunąć wszystkie cyfry. Oczywiście można by siedzieć i żmudnie klawiszem delete usuwać, a następnie przesuwając się tutaj usuwać, ale to by było między nami mówiąc absurdalne. Tutaj wkracza automatyzacja. Ja się posługuję dużo skrótami klawiszowymi, po drodze będę Wam je wyjaśniał, ponieważ, no cóż, nie widzicie tego na ekranie. Ctrl+F, bardzo powszechny skrót to jest znajdź, escape'em to zamykamy, bo nas interesuje Ctrl+H, znajdź i zamień. W tym wypadku robimy pierwszą bardzo prostą rzecz, znajdujemy wszystkie spacje i zamieniamy je na nic. Klikamy zamień wszystko, zostały usunięte wszystkie spacje. Prościzna? Pewnie, że prościzna. Co jest następne? Następna rzecz jest troszeczkę trudniejsza, dlatego że chcemy, aby wszystkie końcówki wierszy zostały usunięte. To już nie jest jakiś znak na klawiaturze, są do tego specjalne skróty, można je znaleźć, jak klikniemy więcej, tam są różnego rodzaju znaki specjalne. Natomiast jeżeli się zapamięta te skróty, to nikomu to na pewno nie zaszkodzi. Daszek P to jest koniec wiersza, więc jeżeli zamienimy wszystkie daszek P na nic, zobaczcie, co się dzieje. Zostały usunięte wszystkie końce wiersza, teraz to jest jeden ciąg znaków. Ale teraz się pojawia problem taki mianowicie, że występują tutaj również te oznaczenia, te cyferki. Można by oczywiście zrobić tak, zamień wszystkie jedynki na nic, zamień wszystkie dwójki na nic i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, ja jestem człowiek leniwy, w związku z czym posłużę się inną z funkcji, którą przewidzieli dla mnie twórcy tego programu, a mianowicie znaki specjalne, dowolna cyfra, daszek, krzyżyk, zamień na nic. I w tym momencie uzyskaliśmy już bardzo fajny zapis genomu tegoż wirusa. Ponieważ tak się przyjęło, że zapis tych kodonów jest w języku, w którym mamy tutaj czwartym nukleotydem jest U, czyli uracyl, czyli to jest taki zapis odpowiedni dla RNA, a na tym naszym źródle w tych miejscach mamy literkę T, my zrobimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zamienimy wszystkie literki T na literki U. No, chwileczkę zajmie, ponieważ jest ich tam troszkę. No i w tym momencie uzyskujemy zapis już dokładnie taki, na jakim nam zależało. Oto i w pełnej krasie, w zwięzłej postaci, no proszę, na 3 kartkach A4 możemy sobie wydrukować, na ścianie zawiesić. Oto pełen genom nowego koronawirusa. No i teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to przyjrzeć mu się i zastanowić jeszcze raz, jak wygląda odczyt informacji genetycznej.
Jak już wspominałem, taki genom nie składa się tylko i wyłącznie z przepisów na białka. Gdzieś tutaj one są poukrywane. Gdzieś tutaj poukrywane są te miejsca początku i miejsca końca. Ale nie jest to wcale takie proste. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że to jest po prostu fizyczny obiekt. To trafia do komórki, mamy taką nitkę, ona się rozplątuje, to jest po prostu fizyczny obiekt. I kiedy ona zbliża się do rybosom, próbuje ją odczytać, to po pierwsze, nie wie, gdzie jest początek, a gdzie koniec. Można to na różne sposoby tam chemicznie próbować wykryć, ale ogólnie rzecz biorąc, rybosom zbliżający się do tego typu nitki może się przesuwać albo w jedną, albo w drugą stronę. W związku z czym mogłoby tak być tak naprawdę, że on zaczyna odczytywać od tego końca i idzie w lewo, albo odczytuje od tego końca i idzie w prawo. I dlatego w życiu występują różnego typu znaczniki, na przykład takie coś, taka końcówka. To jest bardzo typowy widok, taki ogonek, to się nazywa poliadenylacja, to jest taka końcóweczka, która pomaga w rozpoznawaniu, gdzie jest który koniec. Tak czy inaczej. Zaczynamy, przypuśćmy stąd, mamy AUU, AAA, GGU, UUA, UAC i tak dalej. I to są nasze pierwsze kodony. Ale ktoś mógłby słusznie zwrócić uwagę, przypuśćmy, że nasz rybosom nie podpina się od samego początku, tylko gdzieś w środku. To tak naprawdę można zrobić na parę sposobów. Skopiujmy tylko, powiedzmy sobie, pierwszych kilkanaście tych literek i pokażę Wam, o co mi chodzi. To są dokładnie te same literki, powiększmy je sobie. Można to podzielić na 3 różne sposoby. Można to podzielić tak. Można to podzielić tak. I tak. I tak dalej. I zwykle, kiedy się dokonuje analizy genomu, to w pierwszym rzucie robi się to na 3 różne sposoby, czyli bierze się dokładnie tę samą sekwencję i czyta się ją kolejno na 3 różne sposoby. Dlatego, że ta ramka, jak to się mówi, ta ramka odczytu może się ułożyć na 3 różne sposoby. No dobrze, mamy więc tę pierwszą informację. No to co? Spróbujmy może znaleźć w tym genomie coś interesującego. Od czego zaczniemy? Przeskakujemy w tym momencie na naszą tablicę kodonów, no to poszukajmy jakiegoś miejsca, gdzie zaczyna się odczyt. Początek to jest A, U, G. No to cóż robimy? Robimy Ctrl F, znajdź A, U, G. Znajdź następny. No i proszę bardzo, już jest znalezione jedno miejsce. Następny. Tych miejsc jest całkiem sporo. Zróbmy taką sztuczkę. Jeszcze raz, naciskam Escape, przechodzę Ctrl Home do samego początku, Ctrl F, znajdź AUG i zamień, na przykład możemy zamienić w jakiś sposób, żebyśmy widzieli od razu z daleka. Na przykład zrobimy, żeby ta czcionka na AUG była, powiedzmy sobie, co z nią zrobimy? Zrobimy, żeby była podkreślona, kolor podkreślenia czerwony, pojedyncze podkreślenie, tylko wyrazy OK, zamień wszystko. OK, AUG to są miejsca, gdzie teoretycznie może dojść do początku. Jak widać, jest tego całkiem sporo. Co my powinniśmy w tym momencie zrobić? No, przypuśćmy, że idziemy, to jest nasze pierwsze miejsce. Tutaj mógłby się rozpocząć odczyt genu. Czyli rybosom, który przyczepia się w takim miejscu jak kodon start, mógłby zacząć w tym miejscu czytać i czytać w prawo. Zobaczmy, co by wtedy z tego powstało. Zróbmy to na razie ręcznie. To jest to miejsce. Podzielmy to sobie na trójeczki. I zobaczymy, co się wydarzy. Czyli tak, ten nasz fragment genomu zaczyna się od kodomu start. Nazwijmy go sobie po prostu start. I teraz robimy tak. Otworzymy sobie te dwie rzeczy obok siebie i na szybciutko to odczytamy. A więc CUU, leucyna. AGU, czytamy AGU, seryna. No i tak sobie to szybko przeczytamy. GCA, hop. CUC, CUC, cyk. ACG, teraz już to będę robił wzrokiem, ACG, CAG, UAU, cyk, cyk, cyk. UAU,
U, cyk, 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 A. Oho, stop. Dla pewności A, kodon stop. Czyli tak, nasze odczytywanie genomu natrafiło na coś, co wydawałoby się, czy to będzie pierwsze nasze białko. No i teraz w tym momencie wkracza, powiedzmy sobie, kolejny poziom wiedzy, mianowicie wiedza o tym, co jest realne, a co jest nierealne. Ogólnie rzecz biorąc tak, pewna ilość aminokwasów tworzy oczywiście białko, natomiast tak króciutkie struktury, w tym wypadku byłoby to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminokwasów tak naprawdę nie tworzy jeszcze białka. Typowe białka, takie białka, które rzeczywiście pełnią jakąś funkcję w komórce, mają 150, 500, 2000, nawet składają się z 3000, 5000 aminokwasów. Natomiast o strukturach krótszych mówi się peptydy. I peptydy pełnią troszeczkę inną funkcję. O tym, jak działają białka, powiem troszeczkę w następnym odcinku. Tak czy inaczej, w cząstce materiału genetycznego w genomie nie są zakodowane tak króciutkie struktury. Peptydy powstają zwykle w komórkach żywych nieco inną metodą. Są enzymy, które dodają te aminokwasy kolejno, natomiast nie ma sensu zatrudniać rybosomów do takich drobiazgów. Rybosomy zajmują się poważnymi rzeczami, tworzeniem konkretnych białek. Do tego stopnia, że niektórzy biolodzy mówią tak, kiedy analizujemy genom, to szukamy czegoś, co się nazywa otwarta ramka odczytu. Otwarta ramka odczytu, czyli Open Reading Frame, ORF, to jest taka elementarna jednostka genomu. I kiedy szukacie gdzieś, ile ma genów dany organizm, to bardzo często znajdziecie informację, ile tam jest tak naprawdę otwartych ramek odczytu. Co to jest otwarta ramka odczytu? To jest segment genomu pomiędzy kodonem start i kodonem stop, ale niektórzy mówią, nie liczmy w ogóle tych krótkich, bo w rzeczywistości, jeżeli przyjrzymy się temu organizmowi i zobaczymy, co on odczytuje, a co nie, okaże się, że on ich nie odczytuje. Jedni mówią 100, inni mówią 150, ale kiedy się dokonuje takiej analizy genomu, to zwykle nie liczy się w ogóle tych segmentów pomiędzy start i stop, które są krótsze od, powiedzmy sobie, 100. Tak naprawdę dopiero, kiedy mamy długą sekwencję aminokwasów zapisaną w tym genomie, dopiero zaczynamy podejrzewać, że to pewnie zostanie odczytane jako białko. Ok, moglibyśmy oczywiście w tym momencie siąść nad tym naszym genomem i próbować go odczytywać ręcznie w ten sposób, ale chyba sami przyznacie, że byłoby to dość żmudne i niezbyt interesujące. My sobie więc uprościmy życie. Bierzemy ten nasz genom, Ctrl-A, czyli zaznaczamy całość, Ctrl-C, czyli kopiujemy i przechodzimy do innego fajnego narzędzia, które mam tu już przystępnie otwarte parę okienek dalej, a mianowicie bardzo proste narzędzie, które robi dokładnie to, co zrobiłem przed chwilą, ale automatycznie. Tutaj macie adres tej strony w nagłówku, gdybyście mieli ochotę postępować za mną i też się tym pobawić. Co robimy? Wklejamy to do tego okienka, prosimy o to, aby było to odczytywane tylko wprost, bo my wiemy, w którym kierunku to jest odczytywane. Oszczędzimy sobie odczytywania wstecz, standardowy kod genetyczny i klikamy Translate. I to, co nam zrobiło to narzędzie, to zaznaczyło otwarte ramki odczytu na czerwono. Przy czym on zaznacza wszystkie. Ale jak? Na 3 sposoby. Zgodnie z tym, co mówiłem, można zacząć z przesunięciem 0, 1 albo 2 literek, w związku z czym są tak naprawdę 3 sposoby na odczytanie tego. Sposób 1 to jest ta ramka pierwsza, sposób 2 ramka druga i sposób 3 ramka trzecia. I on nam dostarcza wszystkie 3. Więc co my tu mamy? Jeżeli przyjrzymy się tego typu analizie, to zobaczymy parę rzeczy. Jest mnóstwo miejsc, które teraz już wiemy, prawdopodobnie nie sygnalizują tak naprawdę żadnego genu. Na przykład tu mamy jakieś miejsce, które jest ewidentnie zbyt krótkie. M to jest ten nasz początek. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te ramki zaczynają się od M i kończą się krechą, czyli stopem. Natomiast znajdziemy też tu całkiem obiecujące miejsca. Nawiasem mówiąc, w ramce drugiej mieści się to, co my przed chwilą tu sobie odczytaliśmy. Pamiętacie? M, L-salte, QYN, to jest to, co my przed chwilą zrobiliśmy ręcznie z tego genomu. Tutaj nam uprzejmie zrobiła to ta aplikacja. I cóż my tu mamy? Mamy tutaj już pierwszego podejrzanego.
Zwróćcie uwagę, że jeżeli by zupełnie losowo, zupełnie przypadkowo poukładać te literki, czyli wziąć A, C, T i G, albo A, C, U i G i zupełnie losowo wypisać sekwencję 20 000 tych literek, po prostu przypadkowo je losując kością, to kodonów są tylko 64 możliwości, są tylko 64 różne trójki, dozwolone logicznie, więc tych kodonów stop mielibyśmy całkiem sporo. Jeżeli mamy segment tej długości, na którym ani razu na tej długości nie znalazł się kodon stop, to jest bardzo silna sugestia, że to było przez długi czas pod naciskiem selekcyjnym. To było aktywnie odczytywane, bo gdyby tutaj pojawił się jakiś kodon stop, to co? Rybosom zacznie to odczytywać i powstanie tylko pół białka. Będzie niefunkcjonalne. W związku z czym tak długa ramka odczytu jest praktycznie rzecz biorąc gwarancją, że tu mieści się faktyczny, funkcjonalny gen. Tutaj zapisany już w postaci sekwencji aminokwasów. I to, co się robi następnie, to próbuje się poskładać z tych różnych ramek odczytu te miejsca, gdzie wydają się być pochowane różne geny. Tutaj mamy bardzo dużo w ramce drugiej, ale mamy też tutaj jakiegoś podejrzanego i w ramce pierwszej. Krótko mówiąc, można to poskładać na różne sposoby i tego nie da się już w prosty sposób zrobić automatycznie. Cały ten genom, ja zrobię Ctrl-em i rolką się cofnę, żebyśmy sobie mogli na niego spojrzeć z oddali. Cały ten genom trzeba teraz podzielić. Przypuśćmy na przykład, że potraktowaliśmy to jako nasze pierwsze białko, no to wszystkie te tutaj ukryte w innej ramce otwarte ramki w zasadzie są wykluczone, bo one są teraz częścią tego genu. Więc szukamy następnego miejsca. Być może w miejscu, gdzie on się kończy, potem na przykład będzie nam powstawało to, potem w miejscu, gdzie się kończy, być może nam będzie powstawało na przykład to białko, tak czy inaczej. Teraz już trzeba siąść nad tymi różnymi ramkami i spróbować poskładać to na różne sposoby. Szczęśliwie mamy do porównania genomy innych koronawirusów, które są blisko spokrewnione z naszym i możemy się na nich troszeczkę tego wszystkiego nauczyć. I kiedy się przez to wszystko przejdzie, pospisuje, poanalizuje, wróćmy może teraz do tego, od czego zaczęliśmy i na tym skończymy ten odcinek. To jest ten nasz genom. Ja mówiłem, że na początku mamy coś troszeczkę innego. No tutaj mamy rozpiskę, tu mamy identyfikację, a tu mamy rozpiskę kolejnych rzeczywistych genów. I zwróćcie uwagę, że pierwszy z genów, który rzeczywiście, i to już jest to już jest po analizie, czyli to, co jest opublikowane na stronie, którą Wam teraz pokazuję, to już jest po wykonaniu wszystkich analiz. Wiemy, że to już jest białko, czyli tu jest zapisana sekwencja białka zakodowanego w tym genomie. Zwróćcie uwagę na sam początek tego białeczka. MESLV, czyli to są nazwy pięciu pierwszych aminokwasów tego białka. Zwróćcie uwagę, co my tu mamy. Powiększę może jeszcze MESLV i gdybyśmy siedli nad po prostu naszymi własnymi literkami, nukleotydami, też byśmy to w tym miejscu znaleźli. Czyli nasza prosta metoda analizy już ujawniła pierwsze prawdziwe białko. To można też sprawdzić na inny sposób, a mianowicie bierze się wirusa i nie bada się jego genomu, tylko bada się jego proteom, czyli całokształt występujących w nim białek. Bierze się te białka po tym, jak są odczytane i się je sekwencjonuje, czyli można sekwencjonować genomy, ale można też sekwencjonować białka. Bierzemy więc takiego wirusa, rozkładamy go na poszczególne białka i co się okazuje? Uzyskujemy taką właśnie sekwencję. W ten sposób możemy na dwa sposoby sprawdzić, że ogólnie rzecz biorąc mamy rację. I to jest pierwszy etap naszej analizy. Odczytaliśmy już ten genom, rozłożyliśmy go już na poszczególne białka. Tutaj mamy je wypisane. To są te wszystkie potwierdzone. Kolejno, część z nich ma nazwę, to jest na przykład glikoproteina, czyli takie białko z dołączonym elementem cukrowym, powierzchniowa. Tu mamy natomiast białka ORF3A, to jest po prostu nazwa kodowa. Otwarta ramka odczytu numer 3A. Czasami funkcje tych białek nie są znane. I w następnym odcinku powiem Wam troszeczkę o tym, co można by zrobić dalej. Przypuśćmy, że już zrobiliśmy to, czyli uzyskaliśmy z tego genomu poszczególne otwarte ramki odczytu, mamy nasze podejrzane białka, ale co to jest? Mamy sekwencję aminokwasów, ale czy można na tej podstawie wywnioskować coś więcej? O tym powiem Wam już w następnym odcinku.